Cześć, w tym odcinku pokażę Ci, jak możesz zrobić taką grafikę 2,5D o ukształtowaniu terenu w programie QGIS. W przednich dwóch odcinkach pokazałem najpierw metodę wykorzystującą symbol 2,5D oraz jak pozyskać dane do zrobienia takiej grafiki i pokazałem jeszcze, jak zrobić to za pomocą przesunięcia warstwy, a teraz pokażę taki sposób, który wykorzystuje przesunięcie symbolu. Tutaj mam już warstwy, które wykorzystywałem wcześniej, a to jest ta warstwa, na której będziemy teraz pracować. Tutaj mam już ustawioną symbolizację według wartości minimalnej. Tutaj symbol stopniowy jest ustawiony. Liczba klas odpowiada liczbie obiektów, która tutaj jest, czyli tutaj można sobie zmienić na 30 i jeszcze raz to przeliczyć. Więc żeby przesunąć symbol, to wystarczy wejść tutaj w zakładkę symbol, zwykłe wypełnienie, przy przesunięciu rozwinąć ten panel z prawej strony i dać opcję edytuj. I tutaj w kreatorze wyrażenia możemy sobie wpisać wyrażenie, które jest zaczerpnięte z takiego innego poradnika. Wyrażenie wygląda w następujący sposób. Tutaj wpisujemy 0, następnie dodajemy, żeby nam przekształciło to w stringa. Ok, więc wyrażenie wygląda w taki sposób, czyli tu jest 0, następnie przekształcamy wartość na string, czyli na tekst i wpisujemy elevation minimal i mnożymy to wszystko jeszcze razy 2. I zobaczymy, co się stanie w tym momencie. Jeszcze tutaj musimy zmienić z milimetrów na metry w skali, bo jak mamy milimetry, to nic się nie wyświetla, dopiero jak zmienimy na milimetry, to widzimy, że nam się to zmieniło. Możemy sobie manipulować tym w taki sposób, że edytujemy to wyrażenie i zamiast razy 2, no to damy razy 1 póki co. I to się nam zmniejszyło. Powiedzmy, że ja bym chciał to zrobić tak, że nie wpisujemy przecinka, bo to jest błąd, tylko kropka. I tutaj mamy już trochę wyżej. No i tak od razu mogę powiedzieć o ograniczeniu, wykorzystaniu tej metody, no i jej wad w porównaniu do innych metod, które pokazywałem na poprzednich odcinkach, że tutaj jak przybliżamy sobie, to ucina nam część widoku, ze względu na to, że jest to przesunięcie symbolu, a nie przesunięcie geometrii, tak jak to było na przykład w tym przypadku. O, to jest model z poprzedniego odcinka. No i tutaj jak sobie przybliżamy, to nie ucina nam nic. Ale teraz skupmy się na tym, co mieliśmy zrobić, czyli na tym symbol offset. No i to jest w sumie cała metodologia, która stoi za wykonaniem tego. Jeszcze możemy dodać sobie tutaj na górze zwykły obrys i zrobić to w kolorze białym. I tutaj też musimy przesunąć tą linię, tak samo jak było to w zwykłym wypełnieniu, więc możemy otworzyć sobie to nasze wyrażenie, które edytowaliśmy i tutaj dać kopiuj. Nie, tutaj zamiast zwykłej linii damy sobie zwykłe wypełnienie i usuniemy to wypełnienie i teraz tutaj wkleimy sobie to nasze wyrażenie z wypełnienia, które było niżej i teraz możemy sobie sterować linią, która nam się pojawia tutaj na obrzeżach. Ja tutaj sobie ustawiłem już tą właśnie linię białą. Też trzeba pamiętać, żeby tutaj zmienić na metry w skali i żeby nam się nie wyświetlały takie białe przestrzenie pomiędzy tymi poligonami, to możemy dodać sobie teraz cień. Czyli w zakładce tutaj tego ustawiania symbolu dajemy na samym dole, musimy rozwinąć najpierw panel wyświetlanie warstwy i tutaj kliknąć rysuj efekty. Klikamy w tą gwiazdeczkę i rysuj cień, musimy włączyć to. Przesunięcie damy 180, czyli to będzie wtedy pod naszą warstwą. No i tutaj już widzimy, że coś nam się zadziało. Jak chcemy, żeby to było bardziej czarne, no to wtedy możemy zmniejszyć promień rozmycia. Jak on będzie ustawiony na 0, to wtedy będzie taki hard shadow po prostu ustawiony. I ze stylizacji to by było w sumie na tyle. Jeszcze możemy sobie troszeczkę zmniejszyć szerokość tego obrysu, który się wyświetla na biało. Ewentualnie możemy z tym obrysem zrobić tak samo, jak to robiliśmy w poprzednim odcinku, czyli nadać mu
grubość w zależności od wysokości. Tak więc to był trzeci sposób na zaprezentowanie ukształtowania terenu poprzez wizualizację 2,5D. Dzięki za uwagę, cześć!